Myślisz, że kapustę można kisić tylko na jeden sposób? Dzisiaj pokażę Wam coś, czego jeszcze nie próbowałaś. Polska tradycja i odrobina australijskiego ognia. Polskie kimchi. W Australii też można kisić po polsku. Dzisiaj przygotuję kapustę w dwa sposoby. Pierwsza klasyczna, jak robiła moja babcia, a druga z papryczkami, chili i czosnkiem. Coś w stylu polskiego kimchi. To jest ta wersja, która zawsze wychodzi. Kapusta, sól, cierpliwość i miłość. Nic więcej nie trzeba. Zawsze pamiętam, jak w Polsce cała kuchnia pachniała kiszonką. To był zapach jesieni i wspólnego gotowania. My w Australii tu mamy wiosnę, ale kisimy dokładnie tak samo. A teraz wersja numer 2. Trochę eksperymentalna, ale wyszła genialnie. Dodaję kilka kawałków chili. Tylko uważaj, żeby nie przesadzić. To naprawdę ma moc. Obie wersje mają w sobie coś wyjątkowego. Jedna pachnie domem i dzieciństwem, a druga to jak nowy rozdział w Australii. Kto by pomyślał, że kapusta może połączyć dwa światy? Napisz w komentarzu, która wersja bardziej Ci się podoba. Tradycyjna czy ostra? Czyli polskie kimchi. Subskrybuj po więcej smaków z Australii, bez scenariusza i z serca. Polskie smaki w Perth. Przepis oczywiście dostaniecie, będzie napisany w komentarzu i krok po kroku, jak możecie to zrobić. Kochani, jak sami widzicie, kapusta już jest poszatkowana, zasypana solą. Trzemy marchewkę, mój pomocnik mąż, który oczywiście bardzo mi pomagał przy szatkowaniu. Więc to jest to, ten proces musimy przejść. Jest troszeczkę czasochłonny, ale warty tego. Używam tutaj właśnie takiej soli krystalicznej. Na pewno nie używajcie soli jodowanej, bo może Wam zepsuć smak. Jak wiecie, na kilogram kapusty należy użyć około 15 do 20 g soli, mniej więcej 1 łyżka stołowa. Ważne jest, aby używać soli kamiennej, nie jodowanej, ponieważ sól jodowana może zakłócić proces fermentacji i wpłynąć na smak. Może mieć taką goryczkę. No i musimy to tylko teraz wszystko wymieszać i to będzie nasza kapusta z kimchi. Ja zawsze śmieję, że to jest takie polskie kimchi. Wiadomo, że kimchi robi się troszeczkę inaczej, ale tak sobie nazywam właśnie tą kapustę mojego wykonania.
Możecie tutaj dodać również pietruszki. Jeżeli lubicie ostro, jeżeli nie lubicie, można tak samo zrobić właśnie z czosnkiem czy z samą papryką. Sposobów jest mnóstwo. Ja akurat zrobiłam właśnie jedną tradycyjną, a jedną taką, można powiedzieć, jest to kapusta na surówkę. Można dodać troszeczkę jeszcze jabłka, troszeczkę oleju i mamy już gotową sałatkę do ziemniaków. Oczywiście ta kapusta jest wtedy chrupiąca, kolorowa, lekko pikantna, idealna do obiadu, do kanapek lub mięs. Naprawdę polecam, spróbujcie sobie sami. Jeżeli nie lubicie zbyt ostrego, dajcie sobie po jednej papryszce w chili, żeby tego zmienić smak. A tu jest nasza polska tradycyjna, ubita już, poszatkowana, posypana solą. Ubijamy, czekamy aż puści dobrze nam soki i wtedy będziemy nakładać do naszych naczyń. Można skorzystać z naczyń kamiennych albo normalnie ze słoików, tylko trzeba po prostu przykryć, żeby było ciemno. Warto. My robimy z mężem sobie 2-3 razy do roku taką kapustę. Nie robimy w dużych ilościach, bo tutaj, jak wiecie, nie ma piwnic, więc są oczywiście lodówki. W każdym domu przeważnie są minimalnie 2 lodówki, więc tutaj nakładam moją kapustę kimchi, polskie kimchi. Ubijamy tak samo jak naszą tradycyjną kapustę. Nie zapominajcie również przebijać codziennie, żeby wypuszczać gazy z tej kapusty, bo to też jest bardzo ważne, żeby nie zatrzymywać procesu fermentacji. I tak wygląda moja polska kapusta z kimchi, która będzie się kisiła około 7 dni. Tu w Australii jest ciepło, więc proces fermentacji zachodzi bardzo szybko, więc tak naprawdę w ciągu tygodnia mamy już kapustę gotową na surówkę. No nic, kochani, będę powoli kończyć. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Tu będziemy jeszcze nakładać naszą tradycyjną białą kapustę. A tym akcentem chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie, za subskrypcję i za to, że jesteście ze mną. Życzę Wam smacznego i cierpliwości. Jest troszeczkę czasochłonne, ale warto.